Istota chciwości to lęk o siebie. Chciwość jest oznaką braku zaufania do Boga, jakimś rodzajem bałwochwalstwa. Sprzeciwia się miłości, która uczy, by móc się dzielić, dawać i ubogacać innych. Jezus opowiada przypowieść o bogaczu, który woli budować spichlerze, niż zatroszczyć się o swoje zbawienie. Ktoś z tłumu odezwał się do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo życie nie polega na gromadzeniu bogactwa, ani nie zależy od tego, co się posiada. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi obficie obrodziła ziemia. Zastanowił się: co mam zrobić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów? W końcu postanowił: zrobię tak, zburzę moje spichlerze i zbuduję większe. Tam wszystko zgromadzę, zboża i moje dobra, i powiem sobie: masz wielkie dobra, starczą ci na długie lata. Odpoczywaj, jedz, pij i baw się. Tymczasem Bóg powiedział do niego: Głupcze, tej nocy życie będzie ci odebrane. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Jest to przypowieść o nienasyceniu. Gdy masz trochę, chcesz więcej. Gdy masz więcej, brakuje ci jeszcze trochę i tak dalej. Zdumiewający jest egoizm tego chciwca. Cały swój dorobek i urodzaj wykorzystał tylko dla siebie, dla poprawienia swego losu. Jeżeli jakiś człowiek pozwoli się opanować chęci posiadania za wszelką cenę, to chciwość staje się jego bożkiem, a ten człowiek sługą, niewolnikiem swej chciwości. Jako niewolnik musi robić wszystko, byle tylko służyć wiernie swojemu bożkowi. A co dostaje w zamian za swoją służbę? Lęk. Znam to z autopsji. Chciwość niejedno ma imię, nie zawsze materialne. Wielu ludzi, ze mną włącznie, pożąda doznań duchowych. Każdy chce się czuć szczęśliwie i bezpiecznie, nie mieć żadnych zmartwień. Dlatego coraz więcej ludzi wędruje do psychoterapeutów, bierze różne lekarstwa, aby móc się sztucznie wyzwolić od trosk. Bo chciwość to nienasycona chęć posiadania więcej. Dlatego Jezus Chrystus daje receptę na nieuleganie pokusie chciwości. Gromadźcie sobie skarby w niebie. W Psalmie 90 czytamy: Obracasz w proch człowieka i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy. Człowiek jest jak trawa, która rośnie rankiem, zielona i kwitnąca. Wieczorem więdnie i usycha. Co zatem jest ważne, co mniej ważne, co tylko potrzebne, a co niepotrzebne? Kohelet, starożytny mędrzec ze Starego Testamentu, pytał, co jest warte życie. Odpowiedział: marność nad marnościami i wszystko marność. Tomasz à Kempis w swej książce o naśladowaniu Chrystusa dodaje do tej biblijnej sentencji Koheleta pouczający komentarz: marność nad marnościami i wszystko marność, oprócz jednego: miłować Boga i Jemu służyć. Paweł apostoł pisze: dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Co znaczy dążyć do tego, co w górze? Jezus powiedział: używajcie nieuczciwej mamony do zjednywania sobie przyjaciół, aby przyjęto was do wiecznych mieszkań, gdy się już ona skończy. Kto jest wierny w małej rzeczy, jest wierny i w wielkiej, a kto w małej rzeczy jest nieuczciwy i w wielkiej. Jeśli więc nie jesteście wierni w zarządzaniu nieuczciwą mamoną, kto wam powierzy prawdziwe dobro?
I jeśli w cudzych sprawach nie jesteście wierni, kto wam powierzy wasze? Żaden sługa nie może służyć dwom panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednemu będzie oddany, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Skarby warte cokolwiek przed Bogiem są nieprzeliczalne na jakiekolwiek wartości materialne. Jezu, chcę być Twoim wiarygodnym świadkiem. Daj mi hojne serce i działaj przez moje ręce wyciągnięte w pomocnym geście.